Witajcie kochani, dzisiaj będę piła Wasze zdrowie. Jestem patriotką, więc słuchajcie, biało-czerwone zakwasy z buraków. Oba są przepyszne. Ten smakuje trochę jak woda spod ogórków. Super, jak lubicie wodę spod ogórków, a macie takie buraki jak ja sadziłam kiedyś, powiem Wam zaraz z jakich, to polecam. A tutaj mamy tradycyjny czerwony barszczyk. To są barszcze, które kisiłam w zeszłym roku. Kiszę, zakręcam słoiki, zapominam. Popatrzcie. Piękna barwa. Zdrówko. Pyszny, pachnący, kwaśny, czosnkowy. Bardzo dobry barszczyk. Oczywiście z probiotykami. Ja go nie pasteryzuję. On taki sobie leży cały czas do momentu, aż mamy ochotę się napić. Wyciągamy ze spiżarni i pijemy. Może stać i rok, i dwa, nic mu się nie stanie. On się po prostu robi z czasem kwaśniejszy. A żeby tu były bakterie, które są super dla naszego przewodu pokarmowego, dla jelit, dla naszej odporności, to nie pasteryzujemy, nie zagotowujemy takiego zakwasu. I słuchajcie, to jest ze słoików takich zeszłorocznych. Już Wam pokażę. Widać nawet nalepki z datami. I tutaj miałam takie buraki Tonda di Hyoggia, jak sobie zobaczycie gdzieś w internecie. To są takie biało-różowe buraczki, ale one są pyszne do jedzenia. Zrobiłam w zeszłym roku taki zakwas, słuchajcie. I one są zeszłoroczne. I te buraczki, no takie mają byle jaki kolor. A one są takie mięciutkie, fajne do chrupania, jak się dobrze ukiszą. To jest pychota, takie na zagrychę. Sam zakwas smakuje jak woda spod ogórków. Jak ktoś lubi, pychota. Normalnie woda spod ogórków. No, a tutaj mamy, wiadomo, tradycyjny barszczyk czerwony i w słoiku też buraczki. Takie, u mnie akurat były pokrojone w kosteczkę w zeszłym roku. Chrupiąca pycha. I one też już są takie większe teraz. Jak robicie te zakwasy takie, prawda, że trzymacie w kuchni, mieszacie tam przez 2 tygodnie, to te buraki są twarde. A jak one sobie zostaną w słoiku, to są pyszne jak każda inna kiszonka. Muszą po prostu tam poleżeć i dobrze się ukisić. Potem takie buraki można sobie zetrzeć, zrobić z nich coś à la bigos, można sobie zrobić surówki, sałatki, można sobie zjeść po prostu tak, pozagryzać jak ogórka do kanapki. Rewelacja. Kiszonki są bardzo zdrowe, więc nie pozbywajmy się tych buraków. A jeszcze Wam pokażę przy okazji, jak wygląda zakwas z buraków, który nastawiłam 2 tygodnie temu. Zobaczcie. Oczywiście słyszałam, że za mało buraków i on nie będzie miał koloru. Po 2 tygodniach wygląda tak. On od 2 tygodni stoi w kuchni. Tutaj w takich pojemniczkach mam ustawione piętrowo poukładane te buraki. I on sobie stoi w kuchni. 2 tygodnie. Złapał kolor, ukisił się. Na pewno już jest smaczny do picia. I będę go teraz wynosiła do garażu, gdzie mam między 12 a 20 parę stopni w ciągu roku. Bo to jest zwykły przydomowy garaż taki. Także tam jest, nie spadają temperatury poniżej zera. No i tam sobie może to leżeć. I ten zakwas z buraków będzie mógł śmiało leżeć sobie tam przez rok czasu. Ja Wam za chwilę pokażę, jak go robię. Taką najprostszą wersję. Też Wam powiem, co sobie można podorzucać jeszcze dodatkowo. Zapraszam. Dla tych, którzy pytali mnie o kapustę. To jest kapusta, którą możliwe, że oglądaliście przepis, wstawiałam tydzień temu. I tu słychać syczy. Ja sobie sprawdzam te słoiki i robię tak, słuchajcie. To są zakrętki na klika. Jak mi tak klika, to znaczy, że tam i tak sobie ujdzie powietrze, nic się nie pozbierało za dużo. Tych słoików nie zostawiam. O, a tu czuję, że jest taka trochę nabrzmiała ta zakrętka. Więc co robię? Popatrzcie. Ja Wam o tym mówiłam. Tak tylko, upuściłam powietrze i wstawiam z powrotem. Zakręcam porządnie, żeby tu nic nie wyciekało, bo ja nie chcę, żeby mi uciekł sok z tej kapusty. Ale śmierdzi bąkiem. Jak to kapucha. Ten też sobie pracuje, brzęczy. Wypuszczamy gaz i zostawiamy. Nic tu nie przebijam, nie dotykam. I nie wszystkie.
Może do tej pory z 10 słoików tak po razie wypuściłam powietrze, nie ze wszystkich była w ogóle potrzeba, może nawet z mniejszej ilości. No, kilka razy dosłownie, co któryś dzień musiałam coś upuścić, bo jak sobie samo powietrze uchodzi, to nie ma potrzeby tego ruszać. I za tydzień wynoszę to do garażu, tak samo jak te buraki. Także 2 tygodnie jednemu, drugiemu dać, powynosić i już. Bo teraz nie jest aż tak gorąco jak latem, więc te kiszonki potrzebują troszkę więcej czasu. No i tyle. I biorę się za buraki. Jedna rzecz, słuchajcie. Kapusta bezwzględnie, jak ją stawiamy do kiszenia, musi być w takim pojemniczku, bo będzie tu wyciekać. Zwłaszcza pierwsze dni takiej burzliwej fermentacji, tu będzie wyciekał ten sok. Natomiast jeżeli chodzi o buraki, z buraków, z kilku pudełek, których mam poukładane te zakwasy buraków, tutaj nic nie wyciekło. Mi nigdy tu jakoś, nie wiem, nie wybuchły te zakrętki, nic mi się nigdy nie stało. Nie upuszczam w nich powietrza. Widać, że są troszeczkę nabrzmiałe, ale ja nic nie robię i nigdy nie robiłam dodatkowo, jeżeli chodzi o zakwas z buraków. I słuchajcie, tu się nigdy nic nie dzieje z nimi, nie pleśnieją. Chyba żebyście mieli na przykład starą zakrętkę, jakąś, no prawda, już taką używaną, która dobrze nie będzie trzymała, nie zwrócicie uwagi, no to wtedy rzeczywiście dostają się bakterie do środka i zakwas się zepsuje, zrobi się pleśń dosłownie po kilku dniach. Także to od razu widać. Jak już nic się nie dzieje po tygodniu i widać, że te zakwasy są czyściutkie, ładne, tu się już nic więcej nie stanie. Wynosicie do garażu, do piwnicy, czy w jakieś chłodniejsze miejsce, gdzie tam macie. Możecie sobie zrobić kilka sztuk, do lodówki schować, prawda? Jakie tam macie warunki. I gotowe. I tyle. I można sobie wyciągać i pić, kiedy chcecie. Zwłaszcza, że teraz, słuchajcie, mamy co? Prawie koniec listopada, lada chwila święta. No i się przyda, prawda? Czy do gotowania, czy do wypicia. Ja nawet krokiety bardzo lubię, słuchajcie, z takim surowym zakwasem. Takim właśnie jak jest tutaj, prosto ze słoika, napić się, pyszny smak, no i wiadomo, znowu dla naszego organizmu dużo dobra, probiotyków. Także koniecznie próbujcie. Jak macie problemy żołądkowe jakieś, typu na przykład wrzody żołądka, nie bójcie się zakwasów. To jest najlepsze, co możecie dać swojemu organizmowi, żeby on lepiej funkcjonował. Wiem, co mówię, po sobie. Zabieram się do roboty. Do zakwasu, słuchajcie, potrzebujecie przede wszystkim buraki. Właśnie przyniosłam, całkiem fajnie się przechowują. Moje jeszcze z ogródka. Oczywiście sklepowymi też bym nie pogardziła. Generalnie poszukajcie zdrowych, ładnych buraków i tyle, jeżeli nie macie już swoich. Także wiecie, zdrówko. Pycha, barszczyk. Potrzebujecie garnek z wodą. U mnie już jest przygotowana. Gorąca, co prawda. Najczęściej ją studzę, natomiast ten zakwas możecie sobie zalać tak zimną wodą, jak ciepłą, jak i gorącą nawet, to nie ma znaczenia. Jeżeli dodajecie świeże liście, to nawet lepiej zalać takim wrzątkiem. To tak jak przy ogórkach. Różne są wersje, jedni zalewają zimną wodą, inni wrzątkiem, jedni kranową, inni wodą, prawda, jakąś źródlaną, a jeszcze inni po prostu przygotowują. Także to już jest kwestia tego, jaką macie wodę i jak Wam jest łatwiej i wygodniej. Wiadomo, sól niejodowana jakaś. Ja lubię kłodawską, ale to może być jakakolwiek. No i oczywiście podstawa to jest czosnek. U mnie takie drobne główki, ząbki, bo to już są takie resztki z ogródka ode mnie. Potem będę już musiała niestety korzystać z kupnego czosnku, no ale Wy pewnie też niektórzy musicie kupić. No i co? No i jest. I będzie kupne. Także te buraczki sobie za chwilę umyję, obiorę. Można nie obierać, można zakisić razem ze skórą. Pewnie troszeczkę więcej wartości zostanie w tych burakach. No ale jeżeli chcecie później je jeść, korzystać z nich, to lepiej jak są obrane, bo to się przyjemniej je niż z taką twardą skórą. I teraz jeszcze będę potrzebowała słoiki, zaraz sobie przyniosę, ale Wam pokażę. Słuchajcie, na takim słoiku litrowym. Pazury brudne, przepraszam, ale wyciągałam buraki z torfu. I teraz tak, do słoika wkładamy, mam w przepisie 1/3 buraków, ale jak wrzucimy te pokrojone buraczki tak luźniej, to i tak wychodzi mniej więcej do połowy słoika wsad.
I tak, wrzucam tutaj pokrojone w plasterki, w kosteczkę, jak Wam lepiej, jak sobie to chcecie później pożytkować, te buraczki. Dorzucamy tak ze 2 ząbki czosnku na słoik. Ja lubię je pokroić cieniutko w plasterki, one jakoś tak szybciej oddają smak. I na 2 litry wody daję 1 dużą łyżkę stołową soli. Także tutaj jest dużo mniej soli niż przy kapuście czy innych kiszonkach, przynajmniej u mnie. I to jest taka podstawa. Ale jeżeli chcecie sobie zrobić taki zakwas do barszczu wigilijnego, czy taki mieć bardziej pełny, to słuchajcie, dowolność jest dość duża. Można do tych kiszonek podokładać różne rzeczy. I grzybki można dorzucić, i liście laurowe, i ziele angielskie, i ziarenka pieprzu. Tutaj naprawdę można kombinować jak się chce. Oczywiście chrzan można dać, koperek, co lubicie. Mam koleżankę, która robi jeszcze takie super zakwasy do picia i ona robi zakwas, gdzie są buraki, pigwa pokrojona, do tego daje liście selera naciowego. Seler ogólnie, liście selera są tak aromatyczne i pyszne kiszone. Ja kisiłam zwykłe liście z selerów takich, czy liściowych, czy tych bulwiastych. I niestety z tych zwykłych selerów te liście są takie dość, prawda, twarde do zgryzienia, ciężkie. Natomiast są pyszne i jeżeli to będzie seler naciowy, to on jest taki chrupiący i super się nadaje do kiszonek, ale zwykłego też możecie dorzucić, jeśli macie nać. Do tego dokładała liście jarmużu, pamiętam, czosnek i to było naprawdę super, ponoć przepyszne. Mi się nie udało w tym roku zrobić, bo jakoś brakło mi czasu. Natomiast jak macie jeszcze siłę, wenę, to polecam na pewno w takich większych słoikach sobie zrobić i to wszystko pić później w zimie, takie pyszności. Zaraz sobie umyję buraczki i pokażę Wam, jak układam, ile, jak zalewam i co potem z tym będę robiła. Dobra, teraz Wam pokażę, jak robię tą najprostszą wersję zakwasu. Mam tutaj przygotowaną wodę. Ona jest jeszcze mocno ciepła, ale nie szkodzi. I na taki garnek, tu wiem, że mam 6 litrów wody, wsypuję 3 takie solidne łyżki stołowe soli. To ma być 1 na 2 litry wody. I hop. To sobie mieszam. W gorącej wodzie szybciej się rozmiesza, więc nawet fajnie, jak jest taka ciepła. O, to sobie odstawię i słuchajcie, mam tak, ilość na 1 słoik mniej więcej, 2 ząbki czosnku. On już jest dość ciemny, bo był dość wcześnie zerwany. O tej porze już czosnek taki, który mamy z własnego ogródka, no czasami zaczyna się robić taki gorszy. Zależy, kiedy go zerwiemy. No i tak. Kroję sobie te ząbki czosnku na takie mniejsze kawałki. Jak to zrobicie, tak będzie. Może być nawet w całości. Wrzucam do słoika. Buraki sobie pokrójcie, jak macie ochotę. Może być w plasterki, może być w kosteczkę. Byle były mniejsze kawałki, bo wtedy po prostu szybciej się ten zakwas zrobi. Sok dostanie do wody. I zobaczymy, ile będzie potrzebne. O, w zasadzie mogłoby już być. Nie dawajcie za dużo tych buraków, bo buraki mają w sobie bardzo dużo cukru i nieraz zakwas się nie udaje, jeżeli damy zbyt dużo. Robi się taka fermentacja amanitowa, taki glut w środku, żel powstaje. To można zawsze uratować, też wynieść do chłodnego pomieszczenia i powinna się poprawić, że tak powiem, ten zakwas. No ale lepiej, prawda, unikać za dużej ilości buraków, bo jak są bardzo słodkie, moje mają mnóstwo cukru, są słodziutkie, to po prostu ten zakwas się może nie udać. I teraz co? Mam tu ten garnek z osoloną wodą. Zalewam buraki. Patrzcie dokąd. Pod samą szyjkę tutaj. Tu idzie zakrętka, dotąd dolewam wody, zakręcam i koniec. Oczywiście możecie sobie tutaj wrzucić jeszcze inne składniki. Ja też bardzo często daję jeszcze koper. Można całe baldachy wrzucić albo trochę zamrożonego nawet koperku. Można sobie wrzucić tutaj
chrzan, jeżeli macie świeży, może być też mrożony. Ja mam zawsze w lodówce taki zapas mrożonego chrzanu. Jak latem więcej wykopię, zostanie mi chrzanu, nie użyję do kiszonek, to zawsze mam taki pokrojony już gotowy chrzan w zamrażarce i używam go później do kiszonek, dorzucam sobie, mam gotowca, nie muszę czyścić, szukać, kopać i tak dalej. I co można jeszcze dorzucić? To już Wam mówiłam wcześniej. Liście laurowe, ziele angielskie, jakiegoś grzybka do takiego barszczu wigilijnego. Co tam lubicie? A tak naprawdę wystarczy tylko te składniki, które mówiłam, czyli buraki, czosnek, sól i woda. Wszystko gotowe. Zakręcamy mocno od razu. Odstawiamy w kuchni w ciepłym miejscu. Po 2 tygodniach on już jest dobry. Możemy go wynieść w chłodne miejsce albo sobie po prostu wypić. Także smacznego. A ja mam tutaj już gotowy. Wasze zdrowie jeszcze raz.